Nosił go Arnold Schwarzenegger w Predatorze, nosili go żołnierze pod koniec trzeciego sezonu Stranger Things, nosił go Clint Eastwood we Wzgórzu Rozdartych Serc i nosiła go ekipa Generation Kill. Chodzi o kamuflaż Woodland. Tyle razy mówiliśmy, że swoboda w stylu jest równie ważna, co to, jak ten nasz outfit wygląda. I tutaj maksimum swobody jest chociażby poprzez zastosowanie charakterystycznych tych rozmiarów. Bardzo uzasadnione, kiedy chcecie uskutecznić warstwowanie pod spód, więc można fajnie wrzucić. Ta kurtka ma jeszcze podpinkę, jest to dobra opcja na docieplenie się jesienią czy wczesną zimą łagodną. Warto się też zastanowić w ogóle, dlaczego w smart casualu nam to działa i w Stanach Zjednoczonych, w środowiskach uniwersyteckich tego typu strój był bardzo często widziany. Ten adventure style, jak to Dawid go ładnie określił, ale myślę, że doskonale gdzieś tam pasuje, to jest również coś, co możecie stosować, myślę, na gruncie ubioru takiego codziennego i nie będzie też takiego wrażenia, że urwaliście się z gry komputerowej typu Call of Duty. To, co wielu z Was kojarzy jako Moro, to tak naprawdę wzór M81 Woodland, który został przyjęty w roku 1981 na wyposażenie armii amerykańskiej. I jest taki popularny nie tylko dzięki Amerykanom, ale między innymi dzięki temu, że funkcjonował i nadal funkcjonuje w prawie 60 armiach na całym świecie. Co mamy? Mamy dosyć ostre połączenie trencha z bluzą, dosyć obszerne, aczkolwiek bardzo wygodne spodnie. No ale też należy przyznać, że ten krój jest wyjątkowo nowoczesny, bo gdybyśmy na przykład wzięli taki bardzo oldschoolowy, mundurowy krój spodni, no to one były po prostu obszerne na całej długości. A jest to wykonane dużo lepiej, bardziej praktyczne, dużo wygodniejsze, przynajmniej ja mam takie wrażenie, myślę, że nie Zdecydowanie. wiem. No właśnie, wy też. Więc po co decydować się na coś z sieciówki, skoro można mieć tutaj helikonową jakość dużo większą komfortową. Taki ziomkowo-sportowy, ale utrzymany w tonacjach ziemistych w sumie. To jest w sumie nie aż takie oczywiste przy stylu sportowym, bo ten styl sportowy najczęściej właśnie tak wali po oczach kolorami. Jeśli chodzi o wykorzystaną dzianinę, bardzo przypomina te różne takie smart casualowe rzeczy, smaczki. Woodland to tak naprawdę powiększony wzór ERDL, który może większość z Was kojarzy z okresu wojny w Wietnamie. A o co chodzi? ERDL został powiększony o 60%, dlatego że dzięki temu udało się uniknąć takiej horyzontalnej, czyli poziomej powtarzalności wzoru, dzięki czemu nie wyglądał tak sztucznie i dużo lepiej wtapiał się w naturalne otoczenie. Sweatshirt, t-shirt, który dobrze koresponduje tutaj z butami i nerka okazała się bardzo wdzięcznym tematem, chociażby ze względu na to, że można sobie wszystko mieć pod ręką, wyciągać i jest to taki easy access, który naprawdę potrafi codziennie ułatwić życie. Easy access to jedna rzecz, a druga rzecz, że nie wypychasz sobie niczym kieszeni, więc jeżeli nawet chcesz po prostu trzymać ręce w kieszeniach, no to nic Ci tam nie przeszkadza, nie wypadnie Ci w momencie, kiedy będziesz je wyciągał. A mimo to, że ma taki wyraźny wzór, to w ogóle gdzieś tam nie wybija się na pierwszy plan. Założysz sobie spodnie w dowolnym odcieniu beżu albo brązu, jest czarny, tutaj zielony, możesz podmienić sobie dowolny element na zielony i też będzie super. To jest bardzo dobry temat w kwestii funkcjonalności, że na przykład wychodząc z taką torbą pada na zdjęcia i potrzebuje mieć wszystko pod ręką, potrzebuje szybko wymienić sobie obiektyw, jest w stanie sobie tę funkcjonalność podnieść i to jest bardzo, bardzo ważne, no bo w military wearze w tym takim najpoważniejszym zawsze chodzi o to, żeby ta funkcjonalność szła w parze ze stylitem. Wspomniany wcześniej przeze mnie kamuflaż ERDL to tak naprawdę dziadek wszystkich współczesnych wzorów maskowania. I co ciekawe, jeżeli kojarzycie takie typowo modowe wersje kamuflażu, czyli to takie plamy w wersji, nie wiem, różowej, niebieskiej, pomarańczowej, czerwonej, jakiejkolwiek, to prawdopodobnie jest to ERDL z zachowaniem jego skali, tylko przerobiony w taki modowy sposób. Ogólnie jakby to jest coś, co pomieści wszystko. Większość toreb sportowych, które ja kojarzę gdzieś tam z mojego skromnego, co prawda, doświadczenia z obiektami sportowymi, jest czarna i na tych czarnych torbach zawsze po prostu widać gdzieś tam jakieś ślady kurzu, otarcia i tak dalej. To tak opatrzyliśmy się z tym Woodlandem na gruncie mody codziennej, czy to w wersji takiej 100% prawilnej, czy w wersji takiej bardzo, bardzo gdzieś tam modowej, że w ogóle nie rzuca się to.
Jeżeli jest totalnie za ciepło, żeby założyć 65, bo ona jednak jest zrobiona z tego takiego grubego nyko i tak dalej, no to tutaj w Sukurs przychodzi koszula BDU z materiału Ripstop, który jest typowo letnią, wręcz tropikalną rzeczą i w smart casualowych wydaniach mi się wydaje, że odnajduje się bardzo dobrze. Ja przynajmniej uwielbiam łączyć Woodlanda właśnie z krawatami pułkowymi, tudzież uniwersyteckimi, no i przede wszystkim z jeansami, a to, że jestem fanem denimu, no to dodatkowo denimowa koszula też leciała. Jeżeli przeczesując aukcje internetowe, ewentualnie buszując w sklepie z militariami, traficie na koszulę BDU, której wyłogi kołnierze wydają się jakieś takie długie, to jest to autentyczny egzemplarz z lat 80. I na taki kołnierz zapaleńcy mówią Elvis Collar. Shorty i camo, czy to się zgrywa? Czy to działa? Bo teoretycznie nie. Właśnie jak sobie o tym myślałem, to nie, ale jak to zobaczyłem, to w sumie jestem przekonany. Shortów najlepiej pasuje chyba fason cargo rzeczywiście. Tak jak wiele osób ma awersję do tego, żeby jakieś kieszenie boczne sobie wrzucać, które no, praktyczność podnoszą znacząco. Tak w przypadku tego wzoru wygląda to bardzo fajnie. True to the roots. Tak. Ale co jest super w tej koszuli i w całym tym outficie, to to, że ona ma taki bardzo nowoczesny sznyt, bo to jednak jest taki nowoczesny krój mundurowy. Możecie to poznać przede wszystkim po tej dużej ilości paneli velcro, na które możecie sobie tam narzucić różne patche właśnie, plus skośne kieszenie, co jest w sumie trochę nawiązaniem do drugowojennych i wietnamsko-wojennych krojów. Tu prosty temat, myślę, że można byłoby dorzucić na przykład t-shirt czarny, na przykład albo joggery i też będzie tak wtedy dres. Mimo że Woodland wyszedł z użycia na początku XXI wieku, to nadal można go zobaczyć wśród żołnierzy armii amerykańskiej, chociażby w Afganistanie. Dlaczego? Dlatego, że jednostki specjalne mogą sobie praktycznie dowolnie dobierać elementy umundurowania i wyposażenia, a okazało się, że Woodland dużo lepiej maskuje w afgańskich górach, które wbrew powszechnemu przekonaniu nie są wcale takie księżycowo-pustynno-piaskowe, tylko są mocno porośnięte lasami. I tam Woodland ponoć sprawdza się idealnie. Czasami to jest tyle dobrego, że nie wiem o czym wspomnieć na początku. Helikon Greymans, co jest z nich fajne, jak we wszystkich spodniach, które w sumie testowaliśmy, szerszy pas, z tyłu elastyczny, wyżej siedzą, szersza nogawka, maksimum komfortu przy zachowaniu takiej klasycznej, nieszerokiej sylwetki. I po raz kolejny się sprawdza to, że camo fajnie wygląda w kontekście jakiegoś akcesorium, które możesz sobie wziąć do jako ręki. dodatek. Pozazdrościłem Dawidowi koszuli, bo wygląda w niej super. I szczerze mówiąc, przy tej nieco starszej, jeszcze przed modernizacją, też czuję się bardzo dobrze. No i to też pokazuje, że bardzo dobrze te militarne klimaty się właśnie odnajdują w tych tematach streetwearowych. Jestem w ogóle fanem dużej ilości kieszeni i przede wszystkim dużych kieszeni. Tak, bo są typowe kieszenie typu cargo, które nie są po prostu tak płasko naszyte, tylko gdzieś tam mają zapas. Tutaj ja bym powiedział, że bardzo fajną rzeczą materiałową, którą należy docenić, szczególnie w przypadku jakiejś takiej aury okołoletniej, jest to, że te koszule są wykonane z ripstopu. To jest cienka bawełna, która jest jakby skonstruowana na takiej poliestrowej siatce, dzięki temu jest odporna na rozdarcia, ale jest w niej przyjemnie, więc jeżeli lubicie chodzić w długim rękawie, a na przykład w bluzach po prostu umieracie albo musicie je wiecznie chować do plecaka i tak dalej, to w tym nie będzie tego problemu. Na poranny chłodek spokojnie wystarczy, później jak robi się cieplej, to też nie musicie tego zrzucać z grzbietu i nadal będzie wygodnie. Woodland to jest tak naprawdę najpowszechniej występujący kamuflaż i najłatwiej inkorporować go sobie na grunt mody codziennej. Dzięki serdeczne za obejrzenie całego materiału.